No dobrze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał i będę starał się być jakimś tłem dla prezentacji, które dzisiaj zobaczycie. Jako pierwszego zapowiem Kamila, który właśnie razem z nami tutaj pracuje w Smarcie. Kamil będzie mówił o matematyce, programowaniu w kontekście JS-a, Reacta oraz druga prezentacja wyborowego Krzysztofa Borowego, który przyjechał do nas z Wrocławia, który będzie mówił o odpalaniu się z React Native i Firebase. I te dwie prezentacje właśnie teraz zaczynamy. Kamilu, zapraszam, podłoga jest twoja. Tutaj jest zapis. Oczywiście. Krok pierwszy, załóż to na uszy. Po drugiej stronie. Następnie za pomocą prawej dłoni też urządzenie. Uszyknij sobie jakiś spokój. Samemu tak raz się tam chce, raz się Póki co nie jest źle, ale może będę tego nie widzi. A ty co robisz? Halo? Przysłałeś mnie zapalnie? Przysłuchaj zapalnie. Ale czy na stażu, czy już na umowie? A teraz zobaczę, jak mówię. Głośniej. Nie jest okej. To tak jest okej. No to jest, jak ci powiedzieli. Dobrze, super. Gdyby coś nie tak. Okej, witam wszystkich na React Labie. Ja nazywam się Kamil Wojt, jestem programistą. I będę dzisiaj opowiadał o matematyce w programowaniu z naciskiem na JS-a, jak wprowadził Ralph, oraz Reacta. Dobrze, to zaczynamy. Krótko o mnie, głównie jestem backend developerem, 80% tak szacowałbym frontend, tak 20% generalnie pracuję w JS-ie, czyli Node i React. No i jestem jednym z dwóch skillów w Smarcie, a drugim jest Lucian. Dobrze, zacznijmy od tego. Funkcje a React. Dlaczego będę mówił o funkcjach, a nie o metodach klas? Łatwiej pokazać analogię z matematyką. Zobaczycie sami za chwilę, że na funkcjach jest dużo łatwiej to tłumaczyć niż na metodach. Nie wszystko musi być metodą komponentu. To, co możemy, staramy się wydzielać do funkcji, wyeksportować do plików, które możemy przetestować dużo łatwiej, importować i używać. No i nie lubię klas oraz this, po prostu. Dobrze, jesteśmy przygotowani na wielką, wspaniałą podróż, to zaczynajmy. Krótkie przypomnienie, czym jest funkcja? Funkcja jest to przepis, według którego przeprowadzamy zbiór argumentów, czyli dziedzinę, na zbiór wartości. Tak jak widzicie na tym zapisie, to jest taki formalny bardzo zapis ze szkoły. Jest funkcją, która przeprowadza zbiór x w zbiór y. Przykłady funkcji z matematyki, jeszcze ze szkoły, też pamiętamy, jak to wygląda. I teraz tak, krótkie przypomnienie odnośnie zbioru. Czym są zbiory, tak? Czyli zbiór x, powiedzmy, że to jest dziedzina funkcji, tak? To jest grupa jakichś liczb. To może być jakiś zamknięty zbiór na przykład 3, 40, 100 liczb, czy też może być na przykład zbiór liczb całkowitych albo rzeczywistych. Zbiór y jest też jakimś zbiorem, tak? To może być inny zbiór, to może być ten sam zbiór. W matematyce typowe jest, że funkcje, o których się uczyliśmy, przeprowadzają zbiór liczb rzeczywistych w zbiór liczb rzeczywistych, tak? Czyli po prostu zmienia się wartość, ale sama gatunek tej liczby tak jakby pozostaje niezmienny. I funkcja x równa się x do trzeciej właśnie to robi, tak? Bierze pierwszą z brzegu liczbę jakoś tam 2, wsadzamy do funkcji i dostajemy 8, tak? 2 do trzeciej to jest 8 i analogicznie tak to działa. Takie krótkie przypomnienie. Teraz jak wygląda wykres funkcji? Czujemy się dalej jak w podstawówce. Jest to wykres funkcji kwadratowej f od -3, zaznaczone tą czerwoną kropeczką, tak? Ma wartość 0. Czyli jeżeli wsadzimy -3 do tej funkcji, dostaniemy 0 na wyjściu.
Tak samo jak wsadzimy -1, dostajemy -4 i analogicznie f od 1 równa się 0. Tyle w kwestii przypomnienia. Teraz już przechodzimy do JS-a. Będę się opierał na arrow function, ponieważ to jest najbardziej czytelne. Tak wygląda typowa definicja funkcji w JS-ie. Tak? Mamy funkcję o nazwie dowód, ona przyjmuje jeden argument x i zwraca pomnożone przez 2 argument x. Teraz tak, jakie są założenia odnośnie funkcji? Funkcja zawsze powinna zwracać wynik, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że mamy undefined albo void albo cokolwiek innego. Nie ma efektów ubocznych, tak? Nie modyfikujemy niczego naokoło, nie modyfikujemy globalnego scope'a, nie rzucamy jakichś tam nie robimy takich rzeczy. Tak? Wszystko dzieje się w środku funkcji, jest encapsulated, tak to ładnie się nazywa po angielsku, i nie dzieje się nic naokoło. Dla określonych argumentów zawsze powinna zwracać ten sam wynik, tak? Czyli nie ma żadnej losowości. To nie jest tak, że funkcja we wtorek działa inaczej, w czwartek inaczej. Tak? Zawsze jest dokładnie to samo. Czyli jeżeli wrzucamy x argumentów, po chwili to powtórzymy, dostajemy dokładnie ten sam wynik. To są założenia. Tak? Spójrzmy teraz sobie jeszcze raz na arrow function na samym dole. Spójrzmy na matematyczne założenia funkcji. Tak? To, co mówiłem na samym początku. Funkcja przeprowadza zbiór x, zbiór y i to jest przykładowy zapis funkcji z matematyki. F od a, b, przyjmuje dwa argumenty, wykonuje dzielenie, tak? Zwraca a przez b. Zauważcie, że arrow function w JS-ie jest to hybryda jednego i drugiego matematycznego zapisu, tak? Czyli mamy strzałkę, która jest analogią do przeprowadzania wartości z jednego zbioru do drugiego i mamy listę argumentów i to, co się dzieje na wyjściu. Teraz tak, jak możemy wykorzystywać te funkcje w Reakcie? Oczywiście każdy z Was już to robił, na pewno, ale patrząc na to, że to, co mówiłem wcześniej, nie korzystamy z klasy, tylko z funkcji, definiujemy sobie jakąś tam funkcję troszkę wyżej, też oczywiście w idealnym świecie importujemy ją i potem już w naszym komponencie po prostu z niej korzystamy. Tak? Nie używamy this.coś tam, tylko korzystamy z samej tej funkcji. Tutaj zabiegam magii nie ma oczywiście. Przejdźmy teraz do kolejnego konceptu matematycznego, czyli złożenie funkcji. Wyobraźmy sobie, że mamy dwie funkcje. Funkcja f przeprowadza zbiór x w zbiór y, a funkcja g przeprowadza zbiór y w zbiór z. Tak? Czyli możemy sobie zdefiniować taką funkcję a od x, która jest złożeniem jednej drugiej funkcji. Czyli najpierw, jeżeli do funkcji h wsadzimy x, to tak naprawdę to, co się dzieje, to wywołujemy funkcję f, która przeprowadza nam ze zbioru x do zbioru y daną wartość i to, co dostaniemy na wyjściu, jest przekazywane do funkcji g jako kolejny argument. Tak? Zbiory są kompatybilne. To jest najważniejsza zasada. Tak? Jedyne, co musi to spełniać, że pierwsza funkcja zwraca nam ze zbioru y pewną wartość, a druga przyjmuje wartość ze zbioru y. Tak? Czyli to, co dostaniemy z funkcji f, wsadzamy do funkcji g, dostajemy jakiś wynik. To jest taki formalny, matematyczny zapis. Jak wygląda złożenie funkcji w JS? Posłużę się tutaj dla wygody biblioteką Randa, która posiada szereg funkcji takich ułatwiających operacje typu właśnie złożenie funkcji, czy też zobaczycie co dalej jeszcze. Zdefiniujemy sobie dwie funkcje. Subtract 5, funkcja, która odejmuje 5 od argumentu, który został przekazany, i funkcja double, która już wcześniej widzieliśmy, podwaja to, co dostała. To, co widzimy, to jest typowe złożenie, które wykonujemy regularnie w JS-ie. Tak? Mamy subtract 5 i do środka przekazujemy double od 6. I to jest dokładnie to, jak to wygląda w matematyce. Tak? To jest po prostu złożenie funkcji. Używając compose możemy uzyskać ten sam efekt, czyli dostajemy inną funkcję na wyjściu, która realizuje dokładnie to samo zadanie. To, co robi compose, to jest tworzy nową funkcję, która jak dostanie argument, najpierw przekazuje ten argument do ostatniej funkcji, potem idzie od prawej do lewej, tak? Czyli najpierw zostanie wywołany double, potem subtract 5. I dlaczego to działa akurat w ten sposób, że idziemy od końca, a nie od lewej do prawej, tak? To jest analogia do tego, jak to się zachowuje w matematyce, tak? Jak sobie wrócimy, żeby jeszcze raz na to zerknąć, wykonujemy funkcję, wywołujemy funkcję od prawej do lewej. Tak? Najpierw jest f, później jest g. Jeżeli złożymy ze sobą 10 funkcji, to one będą wykonywane właśnie w ten sam sposób. Tak?
do tego złożenie, czyli kompozycja, stąd też nazwa, cała analogia do kolejności ewoluowania tego, jest wywoływana od prawej do lewej. Najpierw dobór, później subtract file. Teraz zerknijmy sobie, jak to wygląda w Reactie. Ponownie importujemy sobie compose, biblioteki Randa i teraz tak, definiujemy szereg funkcji. OnlyFunny przyjmuje array userów i filtrujemy tylko tych, którzy są śmieszni, tak? Tylko tych, którzy tam mają ustawione jest funny na 1 albo na true. Następnie mamy funkcję, która sortuje. Coś tam robi, sortuje po imieniu, spoko. I potem opakowujemy to, mamy funkcję, która opakowuje to w jakiś tam reaktowy komponencie. No i spoko. I później mamy build users, które składa te 3 funkcje, wywołując je od prawej do lewej. Czyli ponownie dostajemy jedną funkcję build users, do której jeżeli przekażemy, tak jak w naszym przypadku, dostajemy w komponencie propsy, users, wpychamy to do tej funkcji i co się dzieje? Odpalane są po kolei 3 funkcje, przy czym do OnlyFunny wpada tablica users, to co ona zwróci jest przekazywane do sort by name, to co ta funkcja zwróci jest przekazywane do rady. Tak? Dobrze, kolejny inny koncept zupełnie z matematyki. Macierze. To osoby, które nie miały styczności z profilem MatFiz albo ze studiami matematycznymi, to już mogą z tym konceptem logicznie zaznajomione. Macierz jest tworem matematycznym, takim obiektem, czy też strukturą, można tak powiedzieć, która składa się z szeregu elementów i mówimy tutaj o wierszach i kolumnach, tak? Czyli element 2, 3 leży w drugim wierszu, w trzeciej kolumnie. To nie muszą być tylko liczby, to mogą być również funkcje. Tutaj widzimy macierz obrotu, nie będę wchodził w szczegóły, jest to macierz obrotu wokół osi x. Jak widać mamy 1, 0, 0 i mamy też funkcję, tak? Czyli wpada jakaś wartość, jest wywoływana funkcja na to. Jak wyglądają macierze w JS? Możemy to samo zasymulować używając tablicy tablic, tak? Czyli korzystaliśmy z tego wielokrotnie, nawet bezwiednie. Iterowaliśmy po tych tablicach niejednokrotnie, wykonaliśmy jakieś tam operacje, są po prostu macierze, tak? Czyli pierwsza forma jest dosyć nieczytelna, jest taka niezręczna, druga już przypomina taką formalną macierz, z jaką mieliśmy do czynienia w matematyce. Minus jest taki, że w JS-ie wszystko indeksujemy od zera, jak w wielu innych językach, a w matematyce nie. Dlatego mamy taki śmieszny rozjazd indeksu, że element A2, 3 to jest tak naprawdę matrix 1, 2. W niektórych językach, taka ciekawostka, jak na przykład Fortran, macierze są osobną strukturą. Tak jak mamy w JS-ie mamy number, object, string itd., tak jest osobna struktura macierzy. Fortran jest typowo matematycznym językiem stworzonym do pracy, przetwarzania obliczeń itd. Dobrze. Kolejny koncept jest to macierz jednostkowa. Z lewej strony mamy macierz, która jest dowolną jakąś tam dziwaczną macierzą. Środkowa macierz jest właśnie macierzą jednostkową. Zauważcie, że ona ma same zera i wyłącznie na tak zwanej diagonali, czyli na przekątnej, posiada jedynkę. Nie będę wchodził w szczegóły, jak wygląda mnożenie macierzy, ale to jest chore. Przy macierzy 3 na 3 to jeszcze nie jest taki dramat, ale macierz 5 na 5 to już nie polecam, to są godziny pracy, jeżeli to ręcznie robimy. W każdym razie macierz jednostkowa charakteryzuje się tym, że nie zmienia macierzy początkowej, tak? Czyli mamy dowolną macierz na wejściu, mnożymy to przez macierz jednostkową, dostajemy dokładnie tą samą macierz na wejściu. Macierz jednostkowa jest odpowiednikiem liczby 1 w zbiorach liczbowych. Czyli jak mamy liczbę, to jedynka też biorąc, wszyscy wiedzą, tak? Mnożymy cokolwiek przez 1, dostajemy zawsze to, co mnożyliśmy. I z macierzami jest to samo. To jest jedynka, tak? W świecie macierzy. Macierze zapisuje się takim śmiesznym pokrobionym znaczkiem bardzo często i właśnie jedynka pokrobiona to jest typowo umówiony taki symbol matematyczny na macierz jednostkową. Dochodzimy tutaj do kolejnego konceptu matematycznego, idempotentność. Piękne słowo, po pijaku się bardzo fajnie wymawia. Jest to właściwość pewnych operacji, która pozwala na ich wielokrotne stosowanie bez zmiany wyniku, rzekła Żuli Wikipedia w 2009 roku. I o co chodzi? Chodzi o to, że możemy wykonywać daną operację wielokrotnie i to nic nie zmienia. Tak jak wiemy, że na przykład mnożenie czy dzielenie za każdym razem zmienia nam wynik. Tak, operacje idempotentne tego nie robią. I tym przykładem jest właśnie to, co mieliśmy na poprzednim slajdzie. Tak, możemy wielokrotnie przemnożyć tą macierz przez macierz jednostkową i nic się nie zmienia zupełnie.
Jak się okazuje, idempotentność występuje również w JS-ie. Ponownie, compose, randy, parse int jest typową funkcją idempotentną. Czy wykonamy ją raz, czy wykonamy ją 100 razy na tym samym inpucie, to niczego nie zmienia. Zawsze dostaniemy tylko ten sam jeden wynik. Tak? Jest mnóstwo takich funkcji, chociażby z biblioteki math, apps, tak? Czy tam parę innych. I teraz będzie rebus. Co to jest? Jeszcze nie ma, bo WebSockety są przymulone. Także dajmy chwilę, żeby puścić muzyczkę z wielkiej gry. No spoko. Jeszcze raz. O! Świetnie. Co to jest? Teraz jest zupa. Głośniej. Pomysły. Rosół. Inaczej rosół. Bulion. Pięknie. Algebra bula. To jest kolejny koncept matematyczny. Pan Bull stwierdził, że fajnie, można sobie mnożyć i dodawać, ale co się stanie, jeżeli to wszystko spłaszczymy do wyłącznie dwóch wartości, 0 i 1. I w tej tabelce macie przedstawione różne działania. Ostatnia kolumna to jest negacja, to jest najmniej ciekawe. Jak widzicie, jest symbol mnożenia, jest symbol dodawania, z pewnych przyczyn niewiadomych. To są inne symbole niż dotychczas były stosowane. Generalna zasada jest taka, że w przypadku mnożenia obie wartości muszą być równe 1, żebyśmy dostali na wyjściu 1. W przypadku dodawania przynajmniej jedna wartość musi być równa 1, żeby na wyjściu dostać 1. Tak? Z racji tego, że to wszystko jest spłaszczone do jedynie dwóch wartości 0 i 1, nie dostaniemy na wyjściu 2, czy też czegokolwiek innego. Tak? I teraz tak, okazuje się, że wykorzystujemy algebrę Boola w JS-ie dosyć regularnie. Wszystkie struktury kontrolne if i tego typu opierają się na algebrze Boola. Dowolny przykład, tak, mamy bar równe 5, bar równe 0, to jest tak zwana uogólniona algebra Boola, bo normalnie to powinno być 1, 0 albo true, false, a w JS-ie jest to troszkę takie bardziej uogólnione, że tak naprawdę to jest 5, ale sobie możemy powiedzieć, że to jest true, bo to jest bliskie jedynki, to jest bliskie prawdy, null, undefined, false, to wszystko jest równe 0, czyli false, tak? 2 ampersandy to jest mnożenie boolowskie, czyli nasze słynne AND, a 2 pipy to jest OR, czyli to jest dodawanie. I teraz tak, algebrę Boola wykorzystujemy również regularnie w Reactie. Takie dwie pomocnicze funkcje, always true, always false, nie robią nic odkrywczego. Teraz zauważcie, że stosujemy to, żeby wyświetlić coś, czy też dodatkowy komponent jakiś zagnieżdżony, czy też jakiś napis, jakąś informację, cokolwiek. Wykorzystujemy często tego typu konstrukcje, tak? Czyli najpierw wywołujemy jakąś funkcję, sprawdzamy, czy jest jakaś wartość i dopiero później robimy AND, to drugie, dobra, spoko, zostanie wyświetlone. Albo pierwsza wartość może być false, ale używamy OR, żeby wyświetlić to, co jest dalej, tak? Żeby zewaluować całość. To się nazywa fachowo short circuiting, tak? Nie będziemy się rozwodzić na tym, tylko chodzi o to, że tego też stosujemy, tak? Tego też używamy, to stosujemy algebrę Boola w jakiejś tam wyogólnionej postaci, nawet nie wiedząc, że to jest jakiś tam koncept matematyczny. Kolejny rebus. Co to jest? Słucham? Pięknie. System binarny, czyli bitowy. System binarny polega na tym, że idąc dalej za algebrą Boola, możemy zapisać dowolną wartość używając zer i jedynek. I teraz tak, a liczba z naszego punktu widzenia nie jest zbyt czytelna. Tak? Nie wiadomo, jak się to czyta, jak się do tego zabrać, od tego mamy funkcję w JS-ie, żeby to przetłumaczyć i tak dalej, ale fajnie jest znać zasady, bo potem możemy coś z tym zrobić. Czytamy to w następujący sposób. Znowu, od prawej do lewej. Pierwsza liczba jest mnożona przez 2 do potęgi 0. Kolejna liczba przez 2 do potęgi 1. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas zwiększamy potęgę dwójki. Dlatego to jest system dwójkowy, bo jest oparty na liczbie 2. To wszystko sumujemy i dostajemy finalnie 42. I teraz zobaczymy sobie, jak wyglądają operacje logiczne w systemie binarnym.
mamy podefiniowane takie operacje jak mnożenie, dodawanie XOR. To jest dalej kontynuacja algebry Boola. Tak? To przypomina te wszystkie działania, które wykonywaliśmy w podstawówce, czyli na przykład dzielenie, tak? Mnożenie słupku i tak dalej. Mnożenie jest zgodnie z tymi zasadami, które opisywaliśmy wcześniej, tylko to się wykonuje liczba po liczbie. Tak? Nie bierzemy całego ciągu, tylko dosłownie tak jak mnożenie czy dodawanie w podstawówce. Bierzemy 0 i 1, tak jak mówiłem wcześniej, w mnożeniu obie wartości muszą być równe 1, żeby to dało na wyjściu 1. Tak jak widzimy, 0 i 1 daje 0 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero dwie ostatnie liczby to są jedynki, na wyjściu dostajemy jedynkę. Dodawanie, tak jak mówiłem, przynajmniej jedna wartość, przynajmniej jedna liczba musi być równa 1, żebyśmy dostali na wyjściu 1. XOR jest to tak zwana alternatywa wykluczająca, to jest coś, o czym nie mówiłem jeszcze do tej pory. Jest bardzo ciekawa z punktu widzenia programistycznego, jak się w to wgłębić i w ogóle z punktu widzenia elektroniki, ale tam nie będziemy szli. Tutaj tylko jedna wartość musi być równa 1, żeby na wyjściu dostać 1. Jeżeli żadna z wartości nie jest równa 1, albo obie są równe 1, dostajemy 0. Tak jak tutaj widzicie, mamy dwie jedynki, na wyjściu dostajemy 0. Albo, tak. Alternatywa wykluczająca albo. Zauważcie, że te operatory to jest właśnie to, co używamy w JS-ie, tak? To jest bitowy symbol XOR-a, dodawanie i mnożenie. System binarny w JS. System binarny można wykorzystać w ciekawy sposób w JS-ie, mianowicie do montowania flag i masek. Czyli możemy sobie zdefiniować 3 stałe o wartości 1, 2, 4, co tłumaczy się w systemie binarnym na odpowiedniki 001, 010, 100. I teraz tak, możemy sobie zmontować maskę, czyli takie złożenie tych 3 wartości, tych x wartości, używając operatora dodawania. Czyli bierzemy na przykład pierwszą flagę i trzecią flagę, robimy OR, dodajemy i na wyjściu dostajemy 1, 0, 1 tak naprawdę. Tak? Bo przynajmniej jedna wartość musi być równa 1, żeby dostać 1 na wyjściu, czyli spójrzmy na flagę A, ponownie to jest 001, flaga C to jest 100. Na dwóch różnych miejscach są jedynki, czyli na wyjściu, jak sobie dodamy te flagi, dostajemy maskę bitową 101. I potem, co możemy z tym zrobić, to używając drugiego operatora, czyli mnożenia, możemy sprawdzać, która maska jest ustawiona. Czyli tak naprawdę możemy dostać jakiś input, zmontować z tego flagę, znaczy maskę, pardon, i potem możemy sprawdzać konkretnie, która flaga została ustawiona. Tak? Czyli jeżeli zrobimy AND na fladze A z tą maską, to dostaniemy 1, dostaniemy prawdę i coś tam się wykona. Jeżeli to zrobimy z flagą B, nic się nie zdarzy i tyle. I potem mamy drugą funkcję, hasSpeaker, która bierze tą naszą maskę i robi z wybraną flagą, którą przesłaliśmy, sprawdza, czy to jest prawda, czy fałsz, tak? Czy w tej masce naszej bitowej mamy ustawioną daną flagę. No i potem możemy sobie wyobrazić taki magiczny komponent, tak? Edytor, który dostaje jakiś tam... Albo rekurencja. Bliżej rekurencja, tak. Wolę o rekurencji. Dobrze, rekurencja jest w matematyce intuicyjna i logiczna, w programowaniu skomplikowana i podchwytliwa. Tak jak zresztą na slajd. Teraz zastanówcie się chwilę, ja się napiję. Ciąg Fibonacciego jest stary jak Fibonacci prawdopodobnie, nie jest starszy. Zapis matematyczny jest banalnie prosty. Tak, jeżeli chcemy wyliczyć nty element ciągu, bierzemy dwa poprzednie i sumujemy. No, spokojnie, proste koncepcyjnie. W programowaniu to już jest ciut trudniejsze do zrealizowania. To jest dokładnie to samo, tak zapisane w JS-ie. Problem takiego podejścia do rekurencji jest taki, że to jest zajebiście niewydajne. Tak? Bo jeżeli chcemy obliczyć 5. wyraz ciągu, ok, jest spoko, tak? Musimy wykonać tę funkcję tam, nie 5 razy. Ale jeżeli chcemy, może więcej, jeżeli chcemy wyliczyć 1000. wyraz ciągu, no to już się robi gorzej. Nie odpalajcie w Chromie Fibonacci od 10 000, naprawdę, nie odpalajcie. Nie. Bo jak działa rekurencja, tak? Wykonujemy jakieś tam, mamy stack trace słynny, wykonujemy jedną operację i to nie jest obliczane do końca, bo nie można tego obliczyć do końca, bo
czeka na wartość poprzednich, tak? Czyli musimy to odkładamy frame'a, ramkę, jak to po polsku jest świetnie tłumaczone, odkładamy na bok i idziemy coraz głębiej. I to jest wszystko stakowane, tak? Aż na samym końcu już nie możemy zejść głębiej, dostajemy ten pierwszy wyraz i w tym momencie jest robione unwind, tak? Czyli wszystkie te wartości są spłaszczane do jednej tej finalnej wartości. Dlatego przeglądarki mają zabezpieczenie. Firefox, nie pamiętam, kilkanaście tysięcy chyba frame'ów, Chrome tak samo, tylko to są zgoła inne wartości. Każdy z nas kiedyś napisał jakąś pętlę, która nie chciała, która się skończyć i tam zawiesiła na przeglądarkę. Każdy tam był, nie uwierzę, jak ktoś powie, że nie. Dlatego rekurencja jest taka dosyć tricky, bo naprawdę łatwo jest napisać funkcję, która gdzieś tam się zapętla. Niektóre języki, tak jak na przykład Haskell, nie posiadają instrukcji typu for. Nie ma tam iterowania po kolekcjach, po listach. Musimy to sobie załatwić rekurencją. Także to jest ciekawe, że dla nas for czy while, do to są takie intuicyjne funkcje, które po prostu są elementem języka naturalnym, a tam tego nie ma i wszystko musi być rekurencyjne. Jak najbardziej rekurencję możemy stosować w Reactie. Wyobraźmy sobie taki komponent, mamy znowu gdzieś tam funkcję z boku napisaną flatten config. Ta funkcja przyjmuje jakąś konfigurację, która przychodzi z bazy. Z racji tego, że jest rekurencyjna, no to będziemy przekazywać wynik coraz głębiej, stąd też drugi argument result. Moglibyśmy go odłożyć gdzieś na boku w zmianie globalnej, ale jak już mówiliśmy o tym, tego nie robimy, tak? Nie modyfikujemy, nie mamy efektów ubocznych, czyli wszystko jest zamknięte w ramach tej funkcji. No i ta funkcja sobie iteracyjnie tam, rekurencyjnie sobie jedzie, sobie spłaszcza coś tam, jeżeli to jest array, to wtedy wchodzi głębiej, jeżeli nie, to domerge'owuje ten nasz wynik i jest fajnie. I rekurencja nie jest czymś ponownie, czego nie możemy użyć w Reactie. Jest mnóstwo różnych konceptów, które są oparte na matmie jak najbardziej. W JS-ie funkcjonowało do tej pory. Możemy z tego korzystać również w naszym programowaniu. Zobaczcie, że często stosując takie funkcje, które wiadomo, że ten flatten config gdzieś będzie w zewnętrznym pliku, tak, no to będziemy importować, czyścimy sobie ten nasz kod, tak, nie zaśmiecamy go jakimiś tam metodami. Moglibyśmy zrobić z tego klasę, która będzie miała metodę. Tylko po co? Jeżeli możemy to wszystko wyekstrahować gdzieś na zewnątrz, pochować, tutaj go importujemy i używamy i mamy rekurencję, mamy te wszystkie inne czary. Dobrze, kolejne dwie piękne struktury. Drzewa i grafy. Każdy z nas pracował z drzewem, czy też wie, czy nie. Nie każdy z nas pracował z grafem. Z drzewem pracował każdy chociażby dlatego, że przykładem drzewa jest file system, tak? Katalogi, podkatalogi, pliki i tak dalej. To są legalne struktury matematyczne, tak? To występuje w matmie i pracuje się na drzewach, pracuje się na grafach. Drzewa są o tyle proste, że zawsze jest jakiś korzeń, tak? Jest ród i on ma dzieci, które mają swoje dzieci i tak dalej, i tak dalej. W grafie jest o tyle trudniej, że wszystko może być połączone ze wszystkim. I to jest jeszcze taki bardzo prosty przykład grafu, gdzie po prostu mamy jakieś tam połączenia i jest spoko. Przykładem takiego grafu, z którym każdy z nas się zetknął, tylko niekoniecznie pracował, to są znajomi na FB, tak? na Facebooku. To jest typowy przykład grafu, stąd też ich ten cały twór graf QL. Dobrze, teraz, żeby rozbawić Was trochę, jest rebus na wysokim poziomie. Co to jest? Pięknie. Jak już mówiłem, karty się przytkały. Spróbujmy jeszcze raz. Grafy nie są łatwe, bo możemy sobie wyobrazić różne dodatkowe atrybuty, które nakładamy na grafy, czego się nie robi z drzewami, po prostu te struktury tak nie działają. I możemy bardzo skomplikować grafy, także praca z nimi jest istnym piekłem. I to jest przykład takiego grafu z piekła. Grafy kierunkowe z wagami, tak? Czyli przede wszystkim nie możemy swobodnie trawersować tego grafu, tak? Tylko mamy już konkretne reguły, tak? Czyli z jednego wierzchołka możemy przejść na przykład tylko do jednego, nie możemy w tą stronę, nie możemy w tamtą stronę i tak dalej. Dodatkowo każde przejście może nas kosztować coś, jakąś arbitralną jednostkę czegokolwiek, tak? To może być czas, to może być benzyna, to może być cokolwiek innego, tak? Przykładem jest
chodzenie po górach, tak? Możemy przejść z punktu A do punktu B na x różnych sposobów. Jedne są możliwe, inne są niemożliwe, no, grafy kierunkowe. Dodatkowo są jakieś tam proste przejścia przez dolinki, a są też przejścia przez jakieś tam grani, na których możemy zginąć i w ogóle jest grana. I jednym z problemów, z którymi borykała się matematyka przez długi czas, jest problem komiwojażera, czyli mamy graf, który ma n wierzchołków i pytanie jest takie, weźmy sobie ten wierzchołek jako początkowy, w jaki sposób przejść przez każdy wierzchołek dokładnie raz i wrócić do punktu startowego. Przy czym, jeżeli założymy, że to jest właśnie graf nie kierunkowy, ale graf z wagami tylko, tak, że możemy iść w każdą stronę, ale każda ścieżka nas kosztuje ileś, no to ten problem się uogólnia do jak możemy pokonać tą trasę, że zahaczamy ją wszystkie wierzchołki, najmniejszym kosztem. I problem komiwojażera w JS jest taki, że to jest tak skomplikowane, że ja nie chciałem do tego w ogóle podchodzić, bo nie widziałem żadnej sensownej implementacji i to jest generalnie drama. I teraz tak, dlaczego o tym wszystkim mówię, dlaczego pokazuję te wszystkie analogie? Bo programowanie to jest matematyka, tak? Jeżeli o tym nawet nie wiemy i nie zagłębialiśmy się w to, nie mieliśmy do tej pory świadomości, że ktoś tam, po prostu nie uczyliśmy się o matmy, tak, w ten sposób, całe programowanie jest oparte na matematyce, tak? Każda struktura wywodzi się z matematyki, te wszystkie początkowe języki programowania były stricte matematyczne, tak? Haskell, Fortran i tam parę takich innych, tak? System binarny to jest przecież podstawa programowania. Mamy teraz języki wyższego rzędu, które już nie muszą się babrać w tym, ale generalnie to były początek. No i co jest teraz bardzo modne, na czasie, Half-Life 3. Podobno przyszły miesiąc, sprawdzone źródło. Kolejny super rebus. Co to jest? Inaczej. Puree. Funkcje puree z francuskiego. Pure Functions to jest jeden z filarów programowania funkcyjnego. Tak? To jest jedno z założeń, że funkcje muszą być pure, muszą być czyste, żeby to wszystko działało. I zetknęliście się z tym, jakby nie było, chociażby w Reduxie. Redux zakłada, że funkcje muszą być pure, nie mogą zmieniać niczego na zewnątrz, nie mają efektów ubocznych, zawsze zwracają ten sam wynik, jakikolwiek wynik i dla określonych argumentów zawsze zwracają ten sam wynik. I to są te same kryteria, które opisują funkcje w matematyce. Tak? Czyli w programowaniu musieliśmy to nazwać, że to są pure functions, to są takie specjalne funkcje, które tam nie gnają naokoło, nie rzucają wyjątków i tak dalej. W matematyce to jest oczywiste i naturalne, że każda funkcja w matematyce jest funkcją czystą, jest funkcją pure. Teraz bardzo specyficzna definicja monady. Jest to tylko monoid kategorii endofunktorów. Wszystko, co musicie wiedzieć na ten temat. Monady są takim śmiesznym tworem, które można bardzo, bardzo uogólniając i spłaszczając temat, jest to pewien sposób, jest to pewien środek transportu dla wartości, która jest w środku. Ona jest chroniona przez tą monadę i możemy stosować tylko parę różnych funkcji, które w określonych warunkach modyfikują zawartość. Tak? Przy czym modyfikacja polega na tym, że się wyciąga wartość z monady, jest coś tam robione i się wkłada do nowej monady. Nie wchodząc w to za bardzo, mamy różne rodzaje monad. Maybe, either, IO i tak dalej. Ich jest parę jeszcze tam więcej. I jest to jeden z fundamentów programowania funkcyjnego, podobnie jak funkcje Pure. I już trudne do wyjaśnienia. Przeczytajmy sobie jeszcze raz to, co jest na górze. Monady w Reactie. To też możemy stosować jak najbardziej. Jest to teraz na czasie, jest taki trochę hype na to, a inaczej, może to nie jest nowy koncept. Programowanie funkcyjne pojawiło się mniej więcej w latach 60. I tak naprawdę ojcem programowania funkcyjnego był taki pan imieniem Haskell. I jego nazwisko nie może się też ubijać z jakimś językiem, który dokładnie tak samo się nazywa. Jego imię, przepraszam, bo jego nazwisko to Kerry, córy, jak jedna z funkcji w programowaniu funkcyjnym używana. Ale o tym nie będziemy mówić. W każdym razie to jest koncept naprawdę stary, tylko kiedy wjechało programowanie obiektowe, to
To było takie ciekawsze, to było takie fajniejsze, wiele języków to stosowało, programowanie funkcyjne było takie, niekoniecznie. Teraz jest renesans programowania funkcyjnego i monady są naturalnym bytem, który egzystuje gdzieś tam w tym programowaniu i fajnie pozwala różne rzeczy zrealizować. Zaraz to rozwinę troszkę bardziej, żeby to było czytelniejsze. Posłużę się taką biblioteką Lambda Fantasy. Jest to jedna z implementacji, aktualnie już nie rozwijana niestety, jedna z implementacji monad i tych wszystkich struktur. Weźmiemy sobie stamtąd, pożyczymy na chwilę monadę maybe i zmontujemy taką funkcję lift. Czym jest monada maybe? Monada maybe może mieć dwie wartości, czy też tak naprawdę dwie inne monady sobie zawiera. Tak? Just, czyli to jest ta wartość po prostu, albo nothing. Nic tam nie ma. I montujemy sobie taką funkcję left, która przyjmuje jakiś tam dowolny obiekt. Jeżeli ten obiekt rzeczywiście tam przyszedł, jest truthy, używając algebry Boola, to montujemy z tego monadę just. Opakowujemy w monadę just. Jeżeli nie, to zwracamy nic. Mamy później drugą funkcję getUsername. Przyjmuje obiekt usera, bierze z tego atrybut name i robi uppercase. Spoko, no biggie. Montujemy sobie teraz taką funkcję jak username or default. I tutaj używam funkcji pipe z Randy. To jest dokładne przeciwieństwo compose, czyli też robi złożenie funkcji, tylko wykonuje je w tym przypadku od góry do dołu. Tak? Potem mamy taki prosty komponencik userinfo, który przyjmuje usera, przychodzi sobie w propsach z Reduxa na przykład, tak? I wywołujemy na tym username or default, czyli weź mnie daj username zuppercase'owany albo nic. I to, co się dzieje w tym username or default, to jest maybe. Ja nie wymyślałem tego nazewnictwa, to tam jest, także wygląda głupio. O co chodzi z tym maybe? Jest mówione, że patrząc na drugi argument najpierw. Jeżeli rzeczywiście jest tam jakaś wartość, to odpal na tym getUsername, czyli tą naszą tu uppercase i tak dalej. Jeżeli nic nie przyszło, zwróć user not found. Odpalamy coś takiego i jeżeli dostaliśmy z bazy, tam skądkolwiek, z Reduxa, wszystko było spoko, dostaliśmy obiekt tego usera, wyświetli się username w uppercase. Jeżeli nie, wyświetli się user not found. I co nam to daje? Po co ten cały magiczny boilerplate, który tutaj odwaliłem? Zauważcie, że nie mamy tutaj tak zwanego null check. Ja nie muszę sprawdzać, czy ten user tam jest. Nie robię if user, uppercase, else coś tam. Nie, to nam załatwia właśnie monady typu maybe, że my się tym nie musimy przejmować i po prostu to odpalamy. I wierzcie mi, to jest przetestowany przykład, to działa. Jeżeli przekażę ten obiekt usera, który jest poprawny, zawiera ten name i tak dalej, to wszystko się wyświetli pięknie, jego imię w uppercase'ie. W przeciwnym przypadku, jeżeli wpadnie undefined albo null, to dostajemy user not found. I takie podsumowanie jeszcze a propos monad, ciekawostka. Pierwotnie był to byt filozoficzny, wprowadzony przez matematyka Gottfrieda Leibniza, który tam jeszcze robił całki takiej zbieżności szeregów. W każdym razie to na początku nie było matematyczne, tylko to był czysto filozoficzny byt. I czytałem trochę o tym, to jest straszne, bo to w ogóle ciężkie do zrozumienia, jak większość filozofii z tamtych czasów. Matematyczna teoria monad w ogóle to jest jakiś dramat, bo tam się pojawiają takie pojęcia jak funktory, kategorie, algebry wolne i takie inne rzeczy. I to jest, polecam, jeżeli ktoś tam się stresuje w parę browarów albo coś, poczytajcie sobie o monadach. To jest naprawdę fajne. Matematyka versus programowanie. Jest kilka rzeczy, z którymi musimy się borykać, co w matmie nie występuje, z racji samych założeń matematyki, ale niestety mamy pewne ograniczenia. Przykładem jest matematyka dyskretna. Tak? Dyskretna, czyli tylko, że jest skwantowana na pewne jakieś tam wartości, pewne porcje. Tak? Sami wiecie, zderzyliście się z tym problemem, że każdy język programowania ma ograniczenie w postaci wielkości liczby. Dojeżdżamy do jakiejś tam gigantycznej, dowolnie gigantycznej wartości, ale nie możemy mieć jednej liczby o jeden większą. Tak? Tak samo jest z drugą stroną. Jeżeli będziemy dzielić jakąś liczbę nieskończenie wiele razy, w końcu dojdziemy do jakiejś tam granicy.
Tak? A w matematyce mamy takie liczby jak pi czy e, które są generalnie nieskończone. Tak? W matematyce to jest naturalne, że przedziały są ciągłe, czyli w liczbach rzeczywistych między 0 a 1 jest nieskończenie wiele liczb. Tak? W przedziale między 0 a 1 dla liczb całkowitych są dwie liczby, 0 i 1, tak? Ale w przypadku liczb rzeczywistych mamy nieskończenie wiele liczb, bo zawsze jak mamy dowolny jakiś tam malutki ułamek, zawsze możemy dopisać sobie na papierze 1 na końcu i mamy nową, mniejszą liczbę. No, w programowaniu to tak niespecjalnie działa. Kolejny problem, z jakim się borykamy, są aproksymacje i zaokrąglenia. Czyli jeżeli, ciągnąc dalej przykład dzielenia, jeżeli wykonamy jakieś dzielenie 1 przez milion, cokolwiek, tak, to nie, to jest zły przykład. 2 przez 3, no to jest dobry przykład. 2/3, to jest jakieś tam 0,67. To jest to, co się dzieje właśnie w programowaniu, w dowolnym języku. Mamy aproksymację. W pewnym momencie język mówi stop, dalej nie jadę z tym, tak? To jest ułamek nieskończony, ja tu stawiam kropkę, bo to jest dokładność tego języka. 7. I jeżeli to robimy tylko raz, to jeszcze nie ma takiego dramatu. Ale wyobraźcie sobie, że robimy 2/3, rekurencyjnie albo w pętli, obojętnie, 10 000 razy. Sobie wyobraźcie, jak ten błąd odcięcia kumuluje się. Tak? Czyli za każdym razem, kiedy dokonujemy tego dzielenia, wprowadzamy nowy błąd. No i jest jeszcze coś takiego jak złożoność obliczeniowa, Big O Notation. To jest takie fajne coś, czyli wydajność algorytmów. Wydajność algorytmów w programowaniu często się opisuje za pomocą wydajności jakiejś funkcji. Czyli jeżeli mówimy, że mój algorytm jest bardzo wydajny, ma wydajność logarytm z n na przykład, tak? To znaczy, że wpada n elementów, a musimy wykonać logarytm z n operacji, żeby dojść do finału. Tak? Tyle obliczeń musimy wykonać. I to jest dobra wydajność, to jest naprawdę spoko, bo logarytm jest funkcją, która bardzo powoli rośnie. Jeżeli mówimy, że mamy złożoność obliczeniową n, to znaczy, że mamy kolekcję np. array, tak? n elementów i musimy wykonać n operacji, żeby dojść do wyniku końcowego. To jest taka średnia wydajność. Mamy na przykład takie algorytmy, które są wydajności n silnia. To jest w ogóle dramat. To znaczy, że wpada 10 elementów na wejściu i dostajemy 10 silnia, co jest gigantyczną liczbą operacji do przetworzenia. Warto sobie też tym poczytać, żeby sprawdzić, jak nasze algorytmy są wydajne. Co jest ciekawostką, to jest to, że straciłem wątek teraz. Ale to jest w sumie dobry czas, bo to już wszystko. Czy są jakieś pytania? No. Mikrofon jakby co, że jeżeli ktoś nie może powstrzymać się przed pytaniem, to oczywiście ono jako pierwsze. Mógłbyś wrócić się do tych dwóch... Sorry, była taka nazwa, którą fajnie się mówi po 5 piwach, powiedziałeś. Idempotentność. Impotentność. No, Idempotentność, tak, już jadę. Już jadę. Jestem blisko. O. no właśnie, bo tu chyba dostałem laga mózgu, nie za bardzo zrozumiałem, bo jak weźmiesz sobie A i przemnożysz go przez 1, to 1 kompletnie nie zmienia A. I to jest dalej A. A w następnym przykładzie, tam z tym parsintem, zmieniasz to 4,2 na 4. W idempotentności chodzi o to, że tylko pierwsze wywołanie daje rezultat, zmienia coś, ale każdy kolejny już nie. Czyli raz zrobisz parseInt, dostajesz wartość w tym przypadku -4. Jak zrobisz to jeszcze 30 razy, to już nic nie zmieni. Chodzi tylko o to. Czy jeszcze jakieś pytania od publiki? Dobrze, to dziękuję w takim razie. Dziękujemy bardzo serdecznie w imieniu grona uczestników deputatów za wyczerpujący wykład. Dzięki temu.
Zapraszam wszystkich na krótką przerwę. Jeżeli ktoś musi pójść na Petio, to Petio znajduje się z tyłu, prosto, lewo, prosto. Czyli tam jest taki mały balkon, tak możecie zapalić papierosa i sobie pożądać. A co podstawie roboty zrealizowaliście? Teraz dołożyłeś? Odejmujesz lapsa tutaj na chwilę? Staramy się.
No dobra, jest fajnie, bezdomnie. Mieszkamy nad pubem. No właśnie, idealnie jest super, nie? Miejsce wybraliście. Tak, idealnie. W planie na dole tutaj. Teraz będziemy robić w ogóle remont. Tak, w sensie w ogóle nie spodziewałam się, że zobaczę takie głośno. Jak przyszedłem do pracy, przyszedłem na rozmowę tak naprawdę. No, się okazało, że jednak tutaj jest spoko. Fasada zewnętrzna jest taka. Wiadomo oczywiście.
przyjechał do nas jako reprezentant Cold-Stack, takiej bardzo ciekawej informacji, która ma ogromny wpływ na to, jaki React jest, w szczególności React Native. Także myślę, że bardzo dzisiaj przyszedł posłuchać. No i Krzysztofie powoli będę oddawał podłogę tobie. Okay, hello everyone. I'm going to talk in English now because this is I prepared this talk in English so I can target more audience than just Polish people. Don't feel offended. It's just to get them to the right audience. So today I'm going to talk to you about the Firebase, which is not a really brand new technology in our web native stack. But it's quite good to know because there's this comes as the alternative to your. Okay, picture time. Picture time. Okay, yeah, it's an alternative to normal stack where you have your server running in the next room or whatever else. So Firebase is a good approach if you want to prototype quickly something. If you have a hobby project and you need a backend but you don't have the time to actually build it, I'm going to talk about it now. And disclaimer, this is a gentle introduction to Firebase, so this is not like heavy what Firebase is able to do like at the maximum speed. It's just how you can get it working with your application. So let me just introduce myself and my fancy animation team. My name is Krzysztof Borowin. I came here from Wrocław. I'm working at the Cold-Stack when we believe in open source and open source community, and we love to give back to the community. As I'm here now talking to you, I want to share knowledge with you, what I acquired a couple of weeks ago with my recent client. You can find me on Twitter if you want. I'm not posting that much, I'm just retweeting some stuff I found the most interesting. You can also find me on Medium, where I try to post articles that I found with my experience that I found very good to share. And also there's my GitHub and same name. So if you want to check my work or whatever else, just go there. So first I want to talk to you about what is Firebase, what actually Firebase means. So Firebase falls into something called the backend as a service. And the backend as a service is a particular example where you don't have a server, because the Firebase is all about the server and the backend. You don't have a server, as I said, the physical running server on your local application, on your local PC. It's available in a cloud. So you need to have an internet connection to access to your database, which is like pretty normal. And also Firebase gives you a complete representation of the backend. And what I mean by that is you have those like a fundamental services like user authentication, data storage, and a database, and many others. Some of you might thinking that that's not enough for this to be called a backend, but I think this is quite common just to have those three, like authentication, data storage, where you can put your images, files, whatever, and database. Mostly in mind the mobile apps and the web apps in mind, because for something bigger like desktop applications or something even bigger, you want to have a configurable server or something. This is what Google came out with what the basic idea of the backend as a service is for mobiles and web apps. Okay, so I'm going to talk now why Firebase. And the first disclaimer is that it's just my opinion,
because I wanted to try out other backend as a services, those serverless architecture, also called the backend as a service things. So for me, the Firebase is the fastest and the easiest to get starting with. So it's just a matter of a few clicks to create a Firebase project. I'm gonna show you in a minute in a live coding session how to do that. Also, what we developers want, what we want the most is documentation for the stuff we use, and I think that Firebase is very well documented. If I had this problems when I tried to use some methods from the Firebase provides, the Firebase SDK, but I didn't know what I can expect as a return. So I went to the documentation for the first time. I was blown away because it's very well documented. You have examples. You can have different approaches for the different stuff. So it's very good to have there. Firebase has a lot of services. Services like I said before, user management, data accessing, storage, and many more regarding the mobile development. It's like notifications, crash analytics, and all this kind of stuff. And I think for the most of us, my main reason to try the Firebase out is it's free. Okay, although it has those paid tiers over there, you can pay more to get more limits because free tier is limited to some access. Like for example, you can have only 100 user registered in one day. I think, I'm not kind of sure, but that was just small limits that you can you won't easily meet when you are doing for example a prototype of something. So let's use a Firebase. So I want you to go with me through creating a Firebase project, adding this to React Native app, and then I'm gonna show you what we ended up with. So first we're gonna create a Firebase project, then we're gonna implement React Native with Firebase. I'm gonna show you how to do that. I'm not gonna show you how to do that. I'm gonna just talk to you about how you can proceed with that, because that's we have only like half an hour here. What we're gonna do next, I'm gonna show you this ready app I have for you, and we're gonna go through the user management, database access, and I'm gonna show off some Firebase Cloud functions that I found the most interesting over there. So Firebase Cloud functions are just functions that runs in the cloud, and you can take off the heavy load of your client local PC to put in the cloud function and just get the results instead of loading the client's PC or device, whatever. Okay, so let's proceed. So to create a Firebase project, all you have to do is just to go to console.firebase.google.com, then press simply add project, fill in some project details like project name, which is have to be unique in all your project directories, project ID, which is only unique to the project itself, so you can name it whatever you want, just for your information. That's just an alias for you, and that's it. You're ready to go. And to even make it even more simpler, I'm just gonna show you how to do that. This is the Firebase console. When you go there, you need to have your Google account logged in. Just go to the Firebase console. This is the page you are meeting greet with for the first time. You can see that big blue button saying add a project. So we're going to add a project now. So, clicking the add a project, we type a name. This is the project ID, which is only unique to your project. Then you can select the localization, which is not where the Firebase servers are. We want to get data from. It's just for the currency if you are willing to pay for those extra for the less limits. So you can specify this in the project country. And after this screen, it's gonna take a while for me. So after you finish creating, you're gonna be greeted by this screen, which is your base project. In the middle, you have those three big buttons: iOS, Android, and a web app. This will take you through adding the Firebase, integrating into your app. So, and you're gonna get the config file
that Firebase on your device, on your app, will know which project to connect to. So you have to first go through these steps, and they are like very easy with pictures. So I found them really easy to follow. And then on the left we have the navigation what we can get from the Firebase. Not all of them are there, and there are a few missing, like 2 main categories. So we have develop stability. We have also analytics, which some of you might be familiar with when you say Google Analytics to see the traffic on our web app. This is the same case, and in the Firebase you can see how many people are using your app, when, what they do, and stuff like that. And a Grow is mostly for the marketing purposes, so you get all the events, you can get all the events that are happening, let's say on your mobile app, where users, which screens they are going most to, like you have an app for shopping, so you can say which project they are looking for the most, like the users, what they look for. So I'm gonna present to you how you can what those services on the left look like. So we're gonna use the authentications, how we can turn it on by simply clicking on the enable this service authentication. You want to choose the provider you want to use. I'm gonna go with the email and password, so I'm just gonna grab it as enabled, and that's it. It's already enabled. You can also use Facebook, Google, or even your phone just to make authentication easier. So after you enable it, you can already add a user by typing an email and password, add user, that's it. Your user is ready to be used by your application. Okay, so this is the Firebase console part. I'm gonna tell you how you can add Firebase to your React Native app. So basically 3 requirements have to be made to use Firebase. First of all is your React Native app. And if you don't have any React Native app, you can use React Native CLI by using init command and then passing the your project name. It's gonna generate the basic app for you, so you don't have to do anything else. And then Firebase SDK is those steps I told you before, those 3 large buttons in the console. They're gonna take you step by step how we can add Firebase to this. This is this part where you when you get the config, you put it in your project, and then you just put some you just configure your native app how to do that. That's it. And we also need a Firebase wrapper for React Native. We want to use the native side of the device instead of using the using React Native as a web application, because we can do that this way. Like we pretend that the JS side on React Native is a web app, so we're gonna use only web app services that's available for Firebase. But also we want to, instead of that, we want to use the full device capabilities. So we using the Firebase wrapper, which is just a single thin communication layer on top of the JS. So I can highly suggest to use the library called React Native Firebase, because I found this the easiest and also the well-documented one to get started with the Firebase. And to have this, to see how you can do that, you can go straight to the React Native Firebase.io documentation, where you will be taken step by step also how to add Firebase and then add React Native Firebase to your React Native app. Or you can go to ColdStack blog, where I post the article called React Native Firebase and You. This is a series I want to get involved in, and this particular article will tell you how you can get React Native with Firebase up and running from the scratch. Or you can go straight to my repo on the React App branch, where you can download this app I have for you, and you can just play around with your app. You just need to provide your own config files for the Firebase, and that's it. So I said I have this app for you, so we're gonna use it now. I'm gonna show you what the flow of the app is. So I want to present you our app, which is a to-do app for our users.
this screen on the left is the main screen we will be greeted. We can create a user if you don't have one. You just click create user. You're going to be taken to this perfectly designed login create user screen. So you just type email, password 2 times because that's necessary for some reason, and then you press proceed, and Firebase will handle that for you. And if you fail, he will give you some error messages that are easy to understand, so we can proceed from there. And if you create that user, you can actually log in by pressing login. If you're not logged in yet, then you have to type your email and password again. But if you logged in and you click login, you will be taken to your to-dos, so you can start doing your to-dos. Okay, this is the time. This is the live coding time. Okay, just bear with me a second. Okay, let's scroll. Okay, so this is our console from Firebase. This is our project I created in this videos. So we're gonna go straight to it. As you can see, this is our app because I've added it and played around already. So we can see this is an active user, 2 of them, because I created 2 users, but I deleted them just to show you how easy it is to do it. So authentications, there are no users. Database is clean. Oh, I haven't mentioned that Firebase has 2 types of databases. One of them is real-time database, and the other one is Cloud Firestore, which is also the real-time. By real-time, I mean they are based on WebSockets, so you can actually add the listeners for the events, and you will be notified in real time if something happens to your database. In your database, for example, someone push some stuff to that, then you get the notification about it. So then you can run your listeners. So this one uses the non-relationship database, which is a single JSON tree. As maybe some of you already use the MongoDB stuff, and this is the exactly same thing. You have one big JSON file, and then you upload those. You can push some stuff in there. And the storage is just a storage when you can upload some images, big files, whatever you need over there. You can have your user to have some space in here. Hosting can actually put your web app in here. You can live here, and you can access it by changing the domain to point to your application, which is pretty good. And also those are cloud functions that I'm gonna present a bit later to you. So, okay, I'm just gonna make it bigger. This is our app. I hope it won't crash. Is it big enough? No. Okay. It's fine. Okay, so I just want to take you quickly through this app. So app is our root when I have this new navigation library for React Native, which is based on Switch. And basically we are getting the path we want to render and just return this components. So as you can see here, we check if user is logged in. If it is, we're gonna return to his home screen with his user to-dos. And if it's not, we're gonna just take him to the login screen. So pressing login screen, we are not logged in, and we have to log in. Same with the create user. Yeah, and they are just some those screens, what I was talking about here. So the most interesting part is how we are creating a user. So by clicking on create user, we are being taken to the create user screen. So let's just type email here, very secure password, and then we can click proceed, and then we will send the register user notification to Firebase. It's gonna check if everything is fine, then we're gonna get the return message saying everything was fine. Yes, succeed. The user is already created. We can check it on the authentication here. As you can see, oh, that's there. Our user with identifier of email and his unique user ID are here.
So we're gonna now logged in this user. That's it, we are logged in. And how does it work? It's actually working on the native side of this app here, because we are just having this, like I said, thin layer between the native and JS. So we are sending a request to native side that we want the user to log in. We send the details to Firebase, we get the user back, and then native side is saving that user on the device. So even if we kill this app and go back and launch it again and click login, we are still logged in because native side remembers that we are logged in, which is pretty good. So if you would go with the web app approach to React Native, that wouldn't be the case. You will have to log in again. That's why I highly recommend using React Native Firebase to use the native side in here. So close. How complicated that can be, this function. So we are taking the Firebase from index here, which is just a reference to our current app. If you have the, let's say in Android, this is the Google service config file that you get when you do these 3 steps with the implementing Firebase SDK in your application. This is the file you're getting. This is how Firebase knows to which project has to connect on which Firebase URL and so on and so forth. So we just get the reference to the active project, which is this one I showed you, React App project. And on auth side here, we are going to use the auth method from Firebase, React Native Firebase, which is a reference to authentication module. And on authentication module, we just I'm just checking if email and password is passed. If not, just throw an arrow to user's face. And in here, I'm just await using the async await stuff. Await the response from Firebase using this simple function called create user with email and password. We just type those credentials. And in the React Native Firebase, this is the case that if you create a user, this user is already logged in. So for the purpose of this demo, I'm just logging out the user. So if we catch any error, if Firebase returns any error, we're gonna just show it to you. Like if we type the wrong email, we'll get notified by Firebase that this address is badly formatted, or if we type some short password, we get that the password is not valid because 6 characters is the minimum with the Firebase. So that's how we create a user. To handle the login user, it's almost the same. We are just using sign up with email and password. We just type the credentials. If everything goes fine, we get the user and we are logged in, and that's it. That's how easy it is here. And to log out, we just use the sign out application. Sign out from the application. So let me demonstrate to you that to do. Okay, so in here we have no to-dos so far, so I'm gonna add one. Wash the, for example. And this is, it's not connected to any Redux or any Flux architecture yet. It goes straight to the Firebase. So if you go back to Firebase, we can go to database, real time. I'm creating a key based on the user unique identification, and this is the push key that is being created. It's a hash created from the timestamp that the push was created. So all pushes here are ordered by time. So you can see my timestamp is here, and my to-do. It's going in at real time because it's based on the WebSocket. So let's say, oops, it's a bedtime. Add this, and it was added. So we have real time monitor what's going on. If I even remove it, it gets removed from the app. So how does it work in here?
So going to DB module, we again get the Firebase reference to the current app, we get the reference to the database of Firebase, and then we can use it. So getAList is our method that is connecting to Firebase server, and then we are adding our listener on the value event. So it's every event that's happening on the database, like updating, deleting, everything. And then we get the data snapshot, because we don't get the raw values, we get the data snapshots. So this is an object that contains a few methods that we can use to check if it's existing or it's not. So if it exists, we get the value from it. So we are extracting those objects. And in here, I'm just changing the objects into the array of to-dos, because Firebase does not provide a support for the arrays. It's just based on the objects. So even though if you go to Firebase, you can see later here it's going to be in the array manner, but it's just a sugar over the having the objects with the indexes as the keys, so 0, 1, 2, and so forth, just to map it to array. And we pass to getAList, we pass a callback that we want to run with the error, if there's any, and our to-dos, and then we're gonna proceed rendering in here. So if there's any error here, we're just gonna throw it. So, and because this is a listener, we have to remember to actually remove it from remove the listener from our app, because otherwise we'll get these updates method on component that is not rendered, and React is gonna scream about it. So we are just using the getting the current user and accessing the database here and setting off. So turn off every listener from this app. That's it. To add an item to the list, we are just getting the item. We get the current logged in user unique ID just to push it to the correct reference in the database, and then we just push the data that we created here. If any error comes up, we're just gonna throw it, and otherwise it's succeeded. And how we remove it, because I forgot to show you that we can actually remove it by clicking on it. Yeah, that's a cool feature. And to remove that by clicking it, we get the ID, the push ID from here, and then we get the DB reference, we get the reference to the current user ID. We go to the child. This is how you traverse the JSON in the Firebase. You go to the child or the parent, or you can get the last one, the first one, and then we remove this this node from there, so it's gone. Anything goes wrong, we get the error. Otherwise, we just say we succeeded. Okay, so this is pretty much how this application works. So you can get this from the my repo, which is ready to use. You just have to provide your config files. And also, I want to show you the cloud functions, how cool they can be. So I had a client that came up to us with his app. It was a social app, so you could create a user. He was using Firebase. The users could upload images. They can be shared between users. They can be rated, but there was no limit how big those images could be. Sometimes there was like 4 megabytes or even 10 megabytes of one picture in the database. So you can imagine how long did it took to load the image on the device that was using the network, not the Wi-Fi, just a normal network, 3G or something even worse. So I had this idea, and there was perfect opportunity to use cloud functions, where I'm gonna go through all the images in Firebase and check if this image goes over the limit that I set to 0.4 megabytes. If it does, it's gonna resize it just to make it smaller. So it's gonna compress it to the smaller size.
So I'm gonna live upload this function to you because there are no functions here. So just give me a second. Okay. Go to functions. This is the function I'm talking about. This is the folder that Firebase makes you create when you do using Firebase CLI. It creates a function folder for you with the basic setup, with the package.json and everything. You can treat it as the well, it's actually what Firebase does is creating a Docker an image runtime on his side, and then run your function depending what it does. So in here I have some constant variables saying what bucket we are accessing, which is in the storage location in our database, what image extension I want, byte and a megabyte because for the calculations, the limit I want to set it to, and non-existing is just Firebase saying that there is no such thing. If I want to access something that is not there, so I can handle that easily. So Firebase only use method that you export from the index.js. So I'm exporting just one function, which is called image resize, which has the reference to the functions on the Firebase. We are attaching our function to the store event, so if anything goes to the store, we are running this function, which is a reference to the current Firebase bucket. And then we attach our listener on event, and then we get the data from the event. We preparing all the stuff necessary just to download the image in the Docker, create the smaller size of the image, and then just push it back to the storage. So this is all happening here. I'm gonna upload this function to Firebase to show you how does it work. So Firebase deploy only functions. So if anything goes fine, in a matter of a couple of minutes, seconds, we'll get this function running on our database here. So we can actually see the logs from it. You can put some console logs in there to see what's going on, what's happening. So yeah, we are preparing this function to be uploading. And in the meantime, I want to start loading an image from my top secret folder, top secret image of kittens. Yeah, this image is very big in size, as you can see 1.1 megabyte, which is unaccepted in our database. And let's see if it's here already. Yeah, so our image resize, which we defined over here, it's here, which is listening for events on the cloud storage, which is here, and then it's gonna run our function. So let's go to the storage. Let's upload an image. Upload an image. That's quite fast. So as you can see, there's 1 megabyte same in size here. So what's happening now? Firebase is has noticed that something has happened on the storage, so it's gonna run this function. By viewing logs, you can see real time what's happening here. Right. See, the functions and execution start, and we get the notification because we are all not billing account is not configured. The first execution is fine because every function you run, it's being noticed by Firebase, and it's gonna say how long did it took actually to finish it. And because it's a promise, then it's showing a bit more longer time. Okay, live, I will live. Okay, we see all our execution is over, everything is fine, it's okay, and because our function ran twice, because of the downloading stuff from the storage,
changing it and uploading, then it's gonna fire this function again, but this time won't trigger the resizing. So now if you go back to storage, you can see that the size is decreased. It's still the same image, safe and sound. So this is how you can use the cloud functions in here. You can attach methods to any of those services like authentication. So for example, user logs in and you check if it's user you want to send a notification to, and you can trigger some pushing notifications, all that kind of stuff. Right, so let's go back to the presentation. That was live coding time, and that's it. Thank you very much. Do you have any questions? Do you prefer questions in English or Polish? I don't mind. Okay, everybody bilingual people. Or English or Polish. Do you have to pay for function processing other than in AWS? I don't know about AWS. I chose the Firebase over it because I didn't find it explicitly free, but I can show you the limits that you have on Firebase on the free tier. So if we go back to the Firebase, I don't remember them. That's why I need to go back to the. But basically, you have some limitations on the functions, how big they can be. Let's say full plan details. So cloud functions. So invocations, you have 125,000 per month, and gigabytes in seconds, and so on, CPU seconds per month, and you cannot make any requests to other services than just Google services. I don't know how this compares to AWS, but I definitely want to get into that and compare this to Firebase. That's a good question though. Any other questions? Any other questions? Anybody? Krzysztofie, bardzo dziękujemy za prezentację w takim razie. Dzięki very much. Tradycyjnie zapraszam wszystkich do powstania, porozmawiania z nami, z prelegentami i między sobą, wymianą zdań. Chętnie usłyszymy, jak Wam się ten podobał. Dziękujemy serdecznie za to, że przyszliście i do zobaczenia następnym razem, prawdopodobnie już w nowym roku. Dzięki.